GR86 to kolejny, trzeci już samochód ze stajni Gazoo Racing, czyli sportowych aut Toyoty. Ale to jedyna Toyota, która narodziła się 2 razy. I o tym będzie dzisiejszy Insider. Ten samochód był gotowy już do produkcji seryjnej praktycznie rok temu. I wtedy kluczyki na torze otrzymał do niego prezes Toyoty Akio Toyoda. Zrobił parę kółek, oddał je i powiedział do inżynierów: panowie, ten samochód nie zasługuje na znaczek GR. On nie jeździ tak, jak powinny jeździć samochody ze stajni Gazoo Racing. Inżynierowie i kierowcy testowi Toyoty i Gazoo Racing zabrali się ostro do pracy. I w ten sposób w parę miesięcy GR86 narodziło się na nowo. Z pozoru GR86 wygląda jak następca GT86, rozwinięcie tamtej konstrukcji i trochę w tym jest prawdy, bo to cały czas auto o sylwetce coupé z nisko umieszczonym silnikiem z przodu, z napędem przeniesionym klasycznie na tylną oś. Taki samochód nieco analogowy w dzisiejszych cyfrowych czasach, ale niech Was to nie zmyli, bo tym razem, tworząc ten samochód, inżynierowie Toyoty współpracowali z kierowcami testowymi Gazoo Racing, czyli z ludźmi, którzy na co dzień dłubią i poprawiają samochody te z najwyższej półki stopu motorsportowego z rajdu i z wyścigów. Efekt? Wiele zmian, które zostały zaszytych w tym aucie, ale to co najważniejsze, o czym musicie wiedzieć na dzień dobry, to to, że odbyła się swoista walka. Z jednej strony należało podnieść moc i osiągi tego samochodu, moc silnika, z drugiej strony trzeba było walczyć o jak najniższą masę własną, a efekt? Ten samochód zamiast być o 100-150 kg cięższy od poprzednika, jest od niego lżejszy o ponad 20 kg. No to jest kosmos. Kierowcy testowi Gazoo Racing pomogli także zbalansować ten samochód. Efekt? 53% masy znajdziemy na przedniej osi, a 47% na tylnej. To balans prawie idealny. To teraz, jak na prawdziwego insidera przystało, pokażę Wam, gdzie ukryto te Gazoo Racingowe sportowe geny w konstrukcji GR86. Chodźcie, zaczniemy od przodu i od stylistyki. Cała stylistyka tego samochodu nie bierze się znikąd. Zobaczcie, pod lampami wloty powietrza, tu powstaje kurtyna powietrzna, która powoduje poprawę przyczepności, poprawę stabilności, lepsze chłodzenie 16-calowych tarcz hamulcowych i tutaj jest wyrzucana ta struga wzdłuż boku samochodu. Ale to nie wszystko, chodźmy do tyłu. Tu znajdziecie coś pod spodem tyłu auta. Mamy tak zwane odpowietrzniki, które znowu stabilizują strugę powietrza, poprawiają opływ powietrza i stabilność auta przy większych prędkościach. I to jest element wzięty prosto z torów i wyścigów. Silnik GR86 ma teraz większą pojemność, 2,4 litra, dużo większą moc, bo z 200 otrzymaliśmy 234 konie mechaniczne, ale to co ważne, niżej generowany maksymalny moment obrotowy i to wyższy niż w poprzedniku. Silnik to nadal Boxer, a więc z nisko umieszczonym środkiem ciężkości. Auto dużo lepiej przyspiesza, 6,3 sekundy do setki, a nie 7,5, ale przede wszystkim jest dużo bardziej dynamiczne z niższych obrotów. Zobaczcie, z przodu mamy bardzo solidnie wyglądające rozpórki, które trzymają nam kielichy MacPhersonów i spajają je z nadwoziem. Generalnie wykonano tu z przodu tytaniczną pracę inżynierską względem poprzednika. Specjalne elementy nadwozia, szkieletu tego nadwozia powodują, że auto teraz jest sztywniejsze względem poprzednika, tu w przedniej części o 60%. Wyobrażacie sobie? Dla nowego silnika trzeba było opracować od podstaw nowy układ wydechowy. Teraz ma on większe pojemności, większe średnice przelotowe rur, a wieńczą go takie dwie chromowane, piękne końcówki. W sportowym trybie ten układ wydechowy jest jeszcze dodatkowo wspomagany przez specjalny system wzmocnienia brzmienia we wnętrzu samochodu, po to, żebyśmy prowadząc GR86 mieli jeszcze więcej sportowych wrażeń z jazdy. Wnętrze nieco nawiązuje do stylu z GT86, ale jest dużo bardziej nowoczesne. Mamy tu najnowsze multimedia, mamy duży kolorowy wyświetlacz przed kierowcą, ale to co najważniejsze, ten samochód komunikuje się z kierowcą w taki klasyczny, nieco analogowy sposób, przekazując dane
do rąk kierowcy, z kierownicy, czyli z układu kierowniczego i zawieszenia, przekazując informacje na plecy kierowcy z oparcia fotela, czy bardzo nam się uślizguje tył, informując o każdym ruchu tego samochodu na asfalcie. Ale to właśnie w tym miejscu, na torze wyścigowym, taki samochód czuje się najlepiej, bo GR86 wtedy jest w stanie uwolnić te wszystkie swoje GR-owe geny i pokazać kierowcy, na czym polega jedność z autem, na czym polega jedność z torem i jak w bezpieczny sposób przejechać taki tor, wywołując u siebie non-stop uśmiech na twarzy, bo GR86 jest po to stworzony. On ma przede wszystkim dawać nam radość z jazdy. GR86 zadebiutuje w polskich salonach w maju 2022 roku. I to dzięki hybrydom i hybrydom plug-in Toyota może sobie pozwolić na wprowadzanie i sprzedaż w Polsce takich samochodów jak GR86, GR Yaris, GR Supra czy terenowe Land Cruisery i Hiluxy.